Mam 3 rzeczy. Chciałem tak, po pierwsze podziękować Billowi, bo jestem inżynierem i w trakcie przeróbki Bożego przez Boga serca na takie nieinżynierskie, normalne. I chciałem Ci podziękować, Bill, za to, że Ty słuchasz Boga w taki sposób biblijny i to widać, że najpierw pozbierałeś na kartkach, notując, widziałem Twoje kartki z daleka, A4, było ich sporo, notatek, i że pochyliłeś się nad konkretem, że to, co robisz, jest odpowiedzią na potrzebę tego miejsca, więc dziękuję Ci za to, że Twoje myślenie jest tak biblijne, tak, no nie wiem, jak to powiedzieć. Mam nadzieję, że rozumiecie wszyscy i że Bill to rozumie. Odczułem też takie zaproszenie w sercu, żeby, nie wiem, takie wlanie tego, żeby powielać tą metodę pracy Twoją. Już jestem ciekaw. Mam nadzieję, że wszystkie materiały się dokładnie nagrały, żeby to jeszcze przerobić dokładnie i zanieść dalej. I trzecia rzecz, o którą chciałem Cię zapytać, Bill. My jako mężczyźni mówimy o tym, że mamy zdolność walki, że musimy mieć miecz w ręce, że musimy mieć swoją piaskownicę, że musimy cały czas coś robić. Czy Ty personalnie masz takie doświadczenie, że pierwsze z nauczania Pawłowego, że pierwsze to jest, że jeśli ktoś nie jest uformowany przez chrzest w duchu, to ciężko jest jakkolwiek nakierować taką osobę, bo ona będzie niestabilna, będzie latać, będzie próbować po swojemu, bo nie słyszałem, żeby w tym nauczaniu, ja wiem, że jesteście liderami, wszyscy tutaj, także wszyscy pewnie są ochrzczeni w duchu, ale czy ten element, że pierwsze jest pierwsze, żeby nie było tak, jak przychodzi apostoł do uczniów takiegoś kościoła, tak? I mówią, nawet nie słyszeliśmy o chrzcie w duchu. Jesteśmy tylko po chrzcie Janowym. Czy mógłbyś to jeszcze tak szybko tak określić? That is one of the things that's missing. To jest coś, czego brakuje, because many men have never heard that before. Bo wielu mężczyzn tego nigdy nie słyszało. In our group we talked about that a lot. W naszej grupce my dużo o tym mówimy. About what we could do about that. Co możemy w związku z tym zrobić? And we just started with the simple things. Więc zaczęliśmy od takiej prostej rzeczy. Like I talked about earlier. Tak jak mówiłem o tym wcześniej. The introduction of prayer from one man to another. Wprowadzenie modlitwy od mężczyzny do mężczyzny. Because sometimes men just need to walk down the road a little further. Bo czasami musi być tak, że mężczyzna idzie tą drogą troszeczkę dalej. Before they're open and ready for that. Zanim się otworzą właśnie na to coś. Because every man that we meet Dlatego, że każdy mężczyzna, którego spotykamy, is at a different place on their journey. Jest w innym miejscu swojej drogi. And if they're just at the beginning of their journey, jeśli są na samym początku tej drogi, they can't see that message or hear that message. Nie są w stanie usłyszeć czy przyjąć ten komunikat. So we walk them down the road. Więc pozwalamy na to, aby oni szli wzdłuż tej drogi. In small steps. Małymi kroczkami. And sometimes on that road, I czasami w trakcie tej drogi, just like Paul on the road to Damascus, tak samo jak Paweł idąc do Damaszku, the truth spoke to him. Ta prawda nagle przemówiła do niego. But he wasn't ready for that truth. On kompletnie nie był gotowy na tę prawdę. When he saw the truth face to face, jak zobaczył prawdę oko w oko, he was blind. Oślepiło go to. And it took a long time. I potrzebowało troszeczkę czasu. After that, potem, for him to work through all of that. Żeby to wszystko przepracować.
But part of his working through that Ale częścią tego przepracowywania was a group of other men była grupka właśnie mężczyzn, who helped him with that. która mu w tym pomogła. And that's what's true for all of us. I myślę, że to jest prawdą dla nas wszystkich. We need to invite men where they are Musimy zapraszać mężczyzn w tym miejscu, gdzie w tym momencie są and not try to move too fast, i nie za bardzo zmuszać ich do szybkiego postępowania naprzód. because when we receive that Holy Spirit, Bo wtedy, kiedy my otrzymaliśmy tego Ducha Świętego, we just want to grab a hold of other men to wtedy na skutek tego chcemy dopaść wszystkich innych mężczyzn and take them there in one step. i chcemy ich wciągnąć konkretnie w ten krok, którego my dokonaliśmy. But sometimes they have to move in small steps. Ale czasami jest tak, że muszą iść małymi kroczkami. And that's why I say you have to be patient I dlatego powiedziałem, trzeba być cierpliwym and work with one man and another man i pracować i z jednym, i z drugim mężczyzną and start wherever they are. i zacząć w tym miejscu, gdzie oni właśnie są. It would be very easy To nie będzie proste, if we just had to go out jeśli będziemy musieli wyjść. and reach men who already saw that light. Sorry, it will be easy or it won't be. It would be easy, Okej, będzie łatwo, jeśli po prostu wyjdziemy do tych mężczyzn, którzy już to światło zobaczyli. but we'd be leaving all the rest of the men behind. Jednocześnie pozostawimy z tyłu tych wszystkich innych mężczyzn, którzy tego światła nie widzieli. So to reach all men, Więc żeby dotrzeć do wszystkich mężczyzn, we have to reach them wherever they are on their journey musimy dotrzeć do nich w tym miejscu, gdzie właśnie są w swojej drodze and keep moving them forward i pozwalać im iść naprzód just in small steps. w drobnych kroczkach. So that's the best that I can do. To jest najlepsze, co mogę zrobić. Others? No sharing, no lunch. For just our last few minutes, Przez te parę minut ostatnich I'm going to share how God works chciałbym się podzielić tym, jak Bóg działa, so that the next time we meet, także jak następnym razem się spotkamy, you can share with me how He was working for you. to wtedy wy będziecie mogli powiedzieć o tym, jak Bóg działał u was. We talked this morning about setting goals Dzisiejszego poranka mówiliśmy o ustalaniu celów and then trusting God, i potem o zaufaniu Bogu. but I'm going to share a goal with you I chciałbym się z wami podzielić pewnym celem, that I believe God worked on o którym myślę, że Bóg nad nim pracuje and it brought me here. i spowodował, że ja tutaj przyjechałem. Because there are no accidents, Ponieważ nie ma przypadków, things happen according to God's plan. bo rzeczy dzieją się zgodnie z Bożym planem. Andre invited me last year to come to Poland. Andrzej zaprosił mnie poprzedniego roku, abym przyjechał do Polski. He was introduced to me from someone else On został mi przedstawiony przez kogoś innego, who told him który mu powiedział, that he needed to meet me że jest taka potrzeba, żeby on mnie poznał. and my son. I mój syn, When Andre sent me the email więc Andrzej wysłał mi maila and he mentioned my friend i mój przyjaciel wspomniał, who was also his friend. ten mój przyjaciel był także jego przyjacielem. I still have that email. I wciąż mam tego maila. What Andre didn't know Ale to, czego Andrzej nie wiedział, is that just a few months before that, to jest to, że parę miesięcy wcześniej my wife and I were away on retreat. ja i moja żona byliśmy gdzieś na rekolekcjach, We go away 2 times every year on a retreat, bo tak gdzieś mniej więcej 2 razy w roku wyjeżdżamy na rekolekcje, just for us to pray together tylko po to, żebyśmy my razem mogli się pomodlić and ask God what He calls us to i next. pytać Boga, do czego nas powołuje jako następne. When our kids were small, Kiedy nasze dzieci były małe, we would just go overnight one night. to tylko mogliśmy sobie na jedną noc taką pozwolić. Now we go 1 week each time. I teraz już mamy cały tydzień, że możemy wyjechać. We usually go at either the end of the year or the beginning of the new year, Zawsze to jest tak, że albo jedziemy na koniec roku, albo na początku następnego. and then we go in the middle of the year, usually around July. I potem jeszcze drugi raz jedziemy gdzieś koło lipca. When we go in the middle of the year, Jeśli mamy ten wyjazd w połowie roku, we look back over the year patrzymy wstecz na cały rok, so that we can see what God has done in our life, tak abyśmy mogli zobaczyć, co Bóg zrobił w naszym życiu,
for the first half of the year, przez pierwszą połowę roku and also to see what we didn't do i także, żeby zobaczyć to, czego nie zrobiliśmy, that we said we would do when we made our plans. co ustalaliśmy, że zrobimy, kiedy robiliśmy nasze plany. And then we could just adjust. I wtedy możemy coś tam dopasować. In July when we go, Kiedy w lipcu wyjeżdżamy, whenever you saw my computer screen jak tylko byście popatrzyli na ekran mojego komputera and you saw the mountains i byście zobaczyli na te góry and that lake that was i near the i mountains, to jezioro, które jest pośrodku gór, that's in Colorado, to jest w Colorado and that's where we go each year to pray. i to jest właśnie to miejsce, gdzie co roku jedziemy, żeby się modlić. So we were there one year, Więc kiedy byliśmy rok temu, the year Andre sent me that email, i to było wtedy, w tym roku, kiedy to Andrzej napisał mi ten e-mail and we were reviewing our goals, i przeglądaliśmy nasze maile, and nasze cele, przepraszam. one of the great dreams that my wife had I jednym z wielkich marzeń, które miała moja żona, was to go to Poland było to, żeby pojechać do Polski, so she could walk on the land where her family came from. tak żeby mogła chodzić po tym kraju, skąd pochodzi jej rodzina. And we didn't do anything about that goal. I nic z tego nie zrealizowaliśmy. We just trusted that someday God would take care of that. I po prostu ufaliśmy, że pewnego dnia Bóg to sprawi. It wasn't too long after that I niewiele później that I got an email from a crazy guy from Poland dostałem mail od jakiegoś wariata z Polski, who asked if I would consider coming to Poland który mnie prosił o to, żebym rozważył, czy mógłbym przyjechać do Polski for one of his meetings. na jedno z jego spotkań. I said yes, Powiedziałem tak, but I thought that that would never happen ale myślałem, że to się nigdy nie stanie, because it requires a lot of planning bo to wymaga ogromnego planowania for him dla niego and for us, i dla nas. and it's hard to make those plans when we're so far away. I trudno jest robić te plany, kiedy jesteśmy tak daleko. Even though he speaks English, Pomimo tego, że on mówi po angielsku, sometimes it's hard to understand, to mimo tego trudno jest się dogadać, but somehow God helped us ale w jakiś sposób Bóg nam pomógł, to communicate all of that. aby dogadać się w tej kwestii. So we came here last year Więc przyjechaliśmy tutaj zeszłego roku, just totally trusting God. całkowicie ufając Bogu. We didn't even know where we were staying. Nawet nie mieliśmy pojęcia, gdzie będziemy spać. We only knew a few of the cities we would visit. Wiedzieliśmy tylko, że parę miast chcielibyśmy odwiedzić. We didn't know where we would sleep, Nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy spać, where we would eat. gdzie będziemy jeść. And then at the last minute, I w ostatniej chwili, Andre asked Rose if she would speak to women. Andrzej zapytał, czy Rose mogłaby mieć spotkania z kobietami. So Rose thought she was coming just to see where her family was from, Więc Rose myślała tylko, że przyjedzie tutaj i zobaczy, skąd jej rodzina pochodzi, but instead she got to meet many women a w zamian dostała możliwość spotkania z wieloma kobietami and share her faith with them, i mogła się dzielić swoją wiarą z nimi, and they shared their faith with her. a one dzieliły się swoją wiarą z nią. So we didn't just get to see where her family was from. Więc nie tylko dostaliśmy to, że dowiedzieliśmy się, skąd jej rodzina pochodzi, We got to feel her family in our hearts. my dostaliśmy to doświadczenie, że czuliśmy to, jak jej rodzina mieszka w jej sercu. So we left here last year Więc kiedy wyjeżdżaliśmy stąd poprzedniego roku, with a much bigger family. z dużo większą rodziną. Me with men Ja z mężczyznami, and her with women. a ona z kobietami. And for anything that we thought we were here to do, I jeśli chodzi o cokolwiek, co tu mieliśmy w ogóle zdziałać, we were really here to receive that. okazuje się, że my tu przyjechaliśmy po to, żeby otrzymać. And that blessed us all of last year. I to nas błogosławiło przez cały poprzedni rok. And we thought that would be good for the rest of our life. I stwierdziliśmy, że to nam wystarczy już na całe życie. But that crazy guy called again. Potem ten wariat znowu zadzwonił And he said, I have some more cities for you to go. i powiedział, że parę innych miast czeka już na ciebie. And not one, but 2 retreats for you to do. I nie jedne, ale 2 rekolekcji. So will you think about it? Czy mógłbyś to rozważyć? We didn't think very long. Nie myśleliśmy długo.
even though it doesn't fit in my schedule. Pomimo tego, że to w ogóle nie pasuje w mój harmonogram, My schedule looks like yours, bo mój harmonogram wygląda dokładnie tak jak twój and there's not 2 weeks open in my i schedule. nawet nie ma 2 wolnych tygodni w moim harmonogramie. So I just changed my schedule, Więc musiałem zmienić mój harmonogram and now my son is doing all of that work. i tą robotę robi mój syn, So I think next time he should come, więc następnym razem to on powinien być tym, który przyjedzie, and I should stay home and work, a ja będę w domu i będę pracował. because I think he's going to be tired after this week. Bo myślę, że będę zmęczony po tym tygodniu. But when I look back Kiedy patrzę wstecz at how we got here, i na to, jak żeśmy się tutaj dostali even though I teach people to set goals, i pomimo tego, że uczę ludzi ustalać cele and I tell them to trust God, i mówię im, że mają ufać Bogu, I think when we set that goal to come to Poland, myślę, że jak to my byliśmy tymi, którzy ustalili cel, żeby przyjechać do Polski, that I really didn't trust God, to ja w tej sytuacji wcale nie ufałem Bogu. because when we had that conversation Bo kiedy rozmawialiśmy o tym, about why that didn't happen yet, o tym, dlaczego to się jeszcze nie wydarzyło, I thought there was something I needed to do bo myślałem, że to musi być coś, co ja muszę zrobić, to make it happen. żeby to się stało. So I got very encouraged Więc bardzo mnie to zachęciło, that when I share with you że się dzielę tym z wami, that we should set goals to zrozumiałem, że kiedy ustalamy cele and trust God, i ufamy Bogu, we should just do our part to my mamy zrobić tylko to, co do nas należy, and leave the rest to Him. a resztę pozostawić Bogu. I learned a great lesson I nauczyłem się wielką lekcję dzięki temu, that I had already done all that I could, że skoro już zrobiłem wszystko, co miałem zrobić, but still inside my pride, ale to wciąż ta moja wewnętrzna pycha, I thought it was up to me myślałem, że to ode mnie zależy, to make that happen. żeby to się stało, żeby to się zrealizowało. But God taught me a great lesson, Ale Bóg dał mi wielką lekcję. and He taught me just to wait Nauczył mnie czekać and to trust, i ufać, and He'll provide. a On się zatroszczy. So when I look back on all of those lessons Więc jak popatrzę sobie wstecz na te wszystkie lekcje and all of those great gifts, i te wszystkie super dary, when I look forward, jak patrzę w przód, I look forward with hope. to patrzę w przód z nadzieją. I don't know what it is that God wants from me, Nie wiem, czego Bóg chce dla mnie, but I know whatever it is, ale wiem, że cokolwiek by to miało być, that I'll be ready. ja będę gotowy And if some other crazy guy i jak inny jakiś szaleniec calls me to go somewhere else, zadzwoni do mnie, żebym gdzieś pojechał, that I'm going to go. to wiem, że pojadę. Because all we need to do is say yes, Dlatego, że jedyne, co mamy zrobić, to jest powiedzieć tak, and God will fill in all the details for us. a Bóg już wypełni wszelkie szczegóły. And that's my message to you. I to jest moje przesłanie dla was. Now we eat. Now we eat. I'll pray first. Taka jedna rzecz, która mi się nasunęła, słuchając tego, co Bill mówił, to jest Psalm 37, który mówi o tym, co trzeba zrobić, aby Bóg spełnił pragnienie twego serca. To jest 4. werset Psalmu 37. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powiesz Panu swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Więc panowie, radujcie się w Panu. Radujcie się w Panu. Troszcie się o to, by być wypełnionym Jego duchem, żeby On wkładał w wasze serce Jego pragnienia. To daje nam radość w Panu, a to daje nam też to, że Pan sam działa, aby te pragnienia się wypełniły. Amen. Teraz wszyscy ci, którzy pragną obiadu, są zaproszeni.